Cześć, z tej strony Ula. Ten kanał powstał, aby zbliżyć Polskę do Tajwanu. If you are an English speaker, I'm glad you're here. You can turn on English subtitles. If you're a Chinese speaker, I'm extremely happy that you want to know what Polish people think about Taiwan. Wait, I will try to use Chinese. 我非常高兴你在这里。如果你想知道什么波兰人对台湾的看法，打开中文字幕。Zapraszam Was na kolejną podróż do Tajpej. Tym razem spotkamy się z przesympatyczną Nataszą, która o Tajwanie opowiada w swoim podcaście Nanako Wielorako. Link do tego podcastu znajdziecie w opisie pod filmem. A teraz zapraszam, przenosimy się do Tajpej. Jak się znalazłaś tutaj na Tajwanie? Najpierw to była śmieszna historia, bo z moim mężem Tajwańczykiem poznaliśmy się w Polsce podczas studiów i na początku Anglia, ale później zdecydowaliśmy się na Tajwan i mój mąż po prostu tak rzucił, no a może spróbujesz na Tajwanie? I to było na zasadzie spontanu, takiego okej, zobaczymy czy się uda i w sumie już jestem tutaj 5,5 roku, więc jest okej. A jak się dogadujesz z tajwańskimi teściami? Pod względem językowym, czy chodzi Ci tak ogólnie? Ogólnie myślę, że początki były bardzo ciężkie, bo też na Tajwanie w tradycyjnych rodzinach jest dużo stereotypów na temat obcokrajowców. Jakie to są stereotypy? No, że my tutaj przyjeżdżamy i chcemy mieć taki fan, tylko że nas nie obchodzi nic, że u nas jest wieczne bailando w życiu, no, że nie chce nam się uczyć w porównaniu do Azjatów, że nie jesteśmy tak bardzo ciężko pracujący i że kobiety, no nie wiem, są bardziej wyuzdane, że mężczyźni za bardzo niegrzecznie podrywają na przykład Tajwanki tylko na jedną noc, tego typu stereotypy. I że jesteśmy nieskromni i bardzo egoistyczni. Więc takie wyobrażenie... Początek był trudny, tak? Początek był trudny, bo oni nie tyle co byli wrogo nastawieni, tylko oni się bali, jak ja zmienię mojego męża, bo oczekiwali, że ja właśnie się podpisuję pod te stereotypy na przykład. I bali się też, że przez to, że według nich obcokrajowcy są egoistami, to ja będę go odciągać od rodziny gdzieś tam. Tego typu obawy. Ale później już tak po 3 latach powoli, no tak, to jest właśnie ta bezpośredniość i otwartość Tajwańczyków, że to trzeba powoli, wiesz, no tak popukać w tą skorupkę, oni się w końcu otworzą, nie? Więc po 3 latach zaczęło być lepiej i teraz już na dzień dzisiejszy to jest okej, jest okej. Jak z kolei zareagowali twoi rodzice, kiedy powiedziałaś, że tutaj mój chłopak jest Tajwańczykiem? Że rodzice okej, bo też to pokolenie jest jednak bardziej otwarte na nie wiem, no na dzieci wyjeżdżające już i też pewnie oni po tym jak skończył się PRL, to też zaczęli powoli wyjeżdżać za granicę i byli bardziej otwarci, ale moja babcia, to jest tak śmieszna historia, ona przede wszystkim była przekonana, że to jest kraj muzułmański. Tak. I ona mówi, o matko, Jezu, a jak on ciebie sprzeda za jakiegoś wielbłąda? I to jest autentyczny tekst, który moja babcia walnęła i zaczęła płakać, jak się dowiedziała, że mam chłopaka z Tajwanu. Tak, jak go poznała, to było zupełnie okej, bo on też jest fajną, taką ciepłą osobą i nie było problemu, ale pierwsze wyobrażenie wynikające z takiej niewiedzy. Poznałaś swojego męża w czasie studiów w Polsce, tak. A co studiował twój mąż w Polsce? Medycynę, bo wbrew pozorom na przykład nie wiem, czy Polacy o tym wiedzą, ale mamy świetnie rozwiniętą kardiologię, neurologię i nie jest tak źle z naszą medycyną i właśnie Azjaci tam jeżdżą, bo jest taniej niż w Niemczech czy we Francji. Tak. To słyszałam o tym, że sporo Tajwańczyków właśnie wybierając się do Polski, to wybiera tę medycynę. A jak to było właśnie, kiedy ty
poznałaś swojego męża? Jakie było twoje pierwsze takie skojarzenie w ogóle Tajwan? O co chodzi? Ja akurat o Tajwanie wiedziałam, bo też studiowałam lingwistykę i poznałam inne osoby z Azji i w tym mojego męża. Aha, okej. Jak to jest, kiedy mówisz tutaj ludziom na Tajwanie albo jakichś tajwańskim znajomych, że jesteś z Polski? Z jakimi reakcjami się spotykasz? Zazwyczaj zaskoczenie, że nie jestem Amerykanką albo Francuską, bo to jest takie typowe, że tutaj zawsze jak ciebie widzą, jak jesteś biała, to Amerykanka, na pewno Amerykanka. I myślę, że Tajwańczycy, co mnie zaskoczyło, znają Chopina bardzo dobrze. Tak. I pierwsze skojarzenie u nich to był Lech Wałęsa i Chopin. Nie właśnie. Robert Lewandowski? Nie, Robert Lewandowski właśnie nie. Oni Lewandowskiego tylko osoby, które kojarzą się, znaczy interesują się sportem i im się to bardziej kojarzy, bo piłka nożna też na Tajwanie nie jest znana. Okej, oni chyba bardziej, nie wiem, wybierają... Lubią, mi się wydaje. Tak. Nie wiem w sumie, jakie sporty tu są tam popularne, ale może nie... Baseball na przykład, co mnie też zaskoczyło zupełnie. Czyli jesteś tutaj na Tajwanie już 5. rok. Jakie byś wskazała takie wady i zalety życia na Tajwanie w porównaniu do życia w Polsce? Może zacznijmy od tych zalet, żeby zacząć pozytywnie. Aha, ja akurat chciałam zacząć od wad, żeby skończyć pozytywnie. Dobra, to zalety na pewno, że pogoda, pod względem pogody, że jest dużo dni ciepłych i jednak to słońce wpływa na twoje samopoczucie, bo jest takie powiedzenie, że w krajach, gdzie dłużej świeci słońce przez większy okres w czasie roku, to wtedy jakoś ludzie są szczęśliwsi. Że w Polsce właśnie już się zaczyna robić około 40 stopni prawie chyba latem było, tam 30 coś. Tak, także no może nie ma różnicy, ale jednak też miejsca na wyspie, bo to jest egzotyka dla nas. Ja jestem tutaj 5,5 roku, a jeszcze jest tyle miejsc, których nie zwiedziłam i na przykład kolor wody dla nas Polaków to jest super, jak jest taki lazurowy kolor wody gdzieś na plaży i na przykład wielu Tajwańczyków nie pływa i nie lubi wchodzić do wody, więc masz całą plażę praktycznie, albo jak wchodzisz gdzieś, to masz to miejsce dla siebie. Ja słyszałam, przynajmniej jeśli chodzi o kobiety, że nie lubią też pokazywać swojego ciała, bo uważają, że nie są wystarczająco piękne, gdzie ja byłam tak zaskoczona, bo Tajwanki wyglądają świetnie, są śliczne i żeby się nie opalić. To drugie. No, ale powracając do zalet, to na pewno jedzenie. Mało kto wie, że w wielu rankingach to nie Japonia czy Korea uznawane są za azjatycką stolicę jedzenia, lecz Tajwan. Na wyspie znajduje się 161 restauracji, które zostały wyróżnione w prestiżowym przewodniku Michelin. Dla porównania w Polsce mamy ich 48. To jest raj na ziemi i pod względem ogólnie jedzenia Tajwan ma taki dostęp do kuchni świata różnych, że znajdziesz tutaj wszystko. Możesz sobie wybrać, gdzie chcesz iść i jedzenie też jest tanie, że na przykład nie musisz tutaj gotować. No właśnie, a czy gotujesz tutaj sama w domu? Tak, bo ja akurat lubię gotować i czasami jednak nie wiem jak ty masz, ale ja tęsknię za polskim jedzeniem. To też zależy jak długo tutaj już się jest na Tajwanie, ale czasami masz dość tego ryżu i muszą wjechać ziemniaki schabowe i jakieś tam inne dania. Że ile tu w ciągu ostatnich miesięcy jadłam, to chyba nigdy w życiu nie zjadłam. Tak, że jest też tyle typów ryżu. To ja też bym się nie domyślała. I fasole. Fasole po prostu dodają do wszystkiego. Najbardziej rozczarowująca rzecz, przynajmniej dla mnie, to jest kiedy kupujesz na przykład takiego naleśnika z czekoladą i on wygląda tak cudownie i zaraz już masz w głowie ten uczucie, że jesz sobie ten naleśnika z czekoladą, a to jest czerwona fasola. Tak, ja też się na to nacięłam kilka razy. Różnie to bywa, ale ogólnie jak się już trafi na coś dobrego, to naprawdę jest to bardzo dobre. A jeśli chodzi o takie aspekty życia towarzyskiego, jakie takie pozytywne cechy byś mogła wskazać? Że Tajwańczycy jak już mają czas, bo zazwyczaj są zajęci pracą, to naprawdę celebrują życie. W sensie, że gdzieś jak wychodzisz z nimi na przykład zjeść, to oni spędzają 3 godziny na jedzeniu hot pota na przykład. Jeśli znajomy z Azji zaprosi Cię na hot pota, czyli gorący kociołek,
będziesz musiał sobie taką kolację sam przygotować. Jest to bowiem sposób przyrządzania jedzenia bezpośrednio na stole. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat tajwańskiej kuchni. U nas, my też wychodzimy do restauracji, ale u nas to jest takie 1,5 godzinki i później wracamy do domu. Nie ma tego zwyczaju. Nie wiem, dbają bardziej o zdrowie, to mi się bardzo podoba. I w Tutaj, jakim sensie? że sposób spędzania wolnego czasu. Na przykład w Polsce zauważyłam, że nie miałam aż tylu znajomych, którzy podczas weekendu by mi powiedzieli: ej, chodź idziemy w góry, albo chodź idziemy popływać, albo zabierzemy ciebie w jakieś miejsce i na przykład chodzimy przez cały dzień gdzieś, albo tak po prostu pytają się, czy chcesz pobiegać sobie ze mną przy rzece, czy nauczyć ciebie, nie wiem, tai chi, albo nie wiem teraz jak to się nazywa, ale ostatnio miałam znajomego, który zapytał się mnie, czy nie chce się nauczyć sztuki tańca z wachlarzem, chyba, tak? Ja nie wiem, czy to jest sztuka walki, czy co to jest, ale mówię, kurde, no raczej, nie? A coś takiego, co niekoniecznie ci się podoba w Tajwanie? Jest w ogóle coś takiego? Bo myślę, że to akurat trudno chyba znaleźć. Ja miałam też tak na początku jak ty, bo jeżeli jest się tutaj krótko, to się tego nie widzi i wszystko jest faktycznie bardzo fajne przez jakieś 2 lata, a później już tak zaczynasz dostrzegać powoli jak w Polsce, że nam się włącza takie polskie narzekania. Trzeba ponarzekać, nie? Jakby się nie było Polakiem. Czasami. I pierwsze chyba też z jedzenia chleb. Ojej, Tajwan ma najgorszy chleb na świecie. Ja w życiu nie jadłam takiego chleba, nawet tostowy chleb w Anglii. Mi się wydaje, że jest lepszy niż tajwański chleb, bo on jest słodki. No to tak, wszystko po prostu w piekarni jest słodkie. Tak. I też jak bierzesz ten chleb, to na przykład wiesz, naciskasz i zazwyczaj chleb powinien wracać do swojej formy, w sensie odkształcać się z powrotem, a nie, a to jest dziura i w sumie jakby ścisnąć ten chleb, to jest taka glina i tam nic nie ma. A co jeszcze? Może brak bezpośredniości Tajwańczyków, że jednak są strasznie nieśmiali. Nie spodziewałam się aż takiej wielkiej różnicy między Europą a Azją. Bo to przeszkadza na przykład w pracy, czy w takich relacjach codziennych. Ja mam na przykład znajomych, z którymi znam się od 3 lat, a nasze relacje są dalej na tym samym poziomie. Jest bardzo ciężko znaleźć Tajwańczyka przyjaciela, takiego prawdziwego, który nie jest tylko uprzejmy, na przykład dla ciebie. Czyli z czego to wynika? Z tego, że oni są tak zamknięci ogólnie, czy są zamknięci na obcokrajowców? Nie wydaje mi się, że są zamknięci na obcokrajowców, tylko to jest trochę kwestia kultury i tego, jak się ich wychowuje tutaj, że zamysł jest taki, że zawsze musisz dążyć do bycia perfekcyjnym, że nigdy nie jesteś wystarczająco dobry, więc oni zawsze mają poczucie, że no co ja się będę odzywać, albo na przykład nie wiem, no są bardzo nieśmiali, bo nie chcą się za bardzo odsłonić, bo uważają, że nie są zbyt perfekcyjni, niewystarczająco perfekcyjni w jakiejś tam kwestii i boją się wypowiedzieć na dany temat na przykład. Nie wiem, czy ty tutaj to zauważyłeś, jak studiujesz, że jak ktoś pyta Tajwańczyka o zdanie, to na zajęciach on ci podaje prawie definicję z książki, w sensie bardzo mało jest Takiej własnej intencji. I mówisz po chińsku? Mówię po chińsku, tak. No już po takim czasie jednak trzeba, bo to też przeszkadza, jak tutaj mieszkasz długo i jeżeli nie uczysz się języka, to masz problem z załatwianiem takich, wiesz, codziennych spraw. Tak, kupno, nie wiem, biletów 7-Eleven, to potrzebowałam pomocy przyjaciółki Tajwanki, która mi na FaceTime tłumaczyła, co jest napisane w tym automacie w 7-Eleven, żeby kupić bileta. Co
ciekawe, jeżeli pójdziesz do jakiegoś parku narodowego, to opis jakiegoś rzadkiego ptaka będzie po angielsku. To z tego nie mają problemu, żeby to przetłumaczyć, ale już automat z biletami, no to już jest gorzej. Czy miałeś jakieś problemy takie z komunikacją? Tutaj w Tajpej może nie, bo to jest stolica, jednak jest dużo ludzi, którzy mówią po angielsku, ale jak pojedziesz za Tajpej, kawałek za Tajpej, no to już to widać i naprawdę się ten chiński przydaje. Jak długo zajęło Ci opanowanie chińskiego do tego stopnia, żeby móc się komunikować w takim życiu codziennym? Myślę, że rok, półtorej. I to takiego było rzeczywiście takiego kłucia dzień w dzień? Wiesz, ciężko powiedzieć, bo kurs sam w sobie, intensywny kurs trwał 3 godziny i to było 5 dni w tygodniu, po 3 godziny. Czyli teoretycznie nie brzmi tak dużo, ale później właśnie spędzasz jeszcze ten czas na pisaniu znaków w domu i to już jest hardcore, bo na początku jak tych znaczków poznajesz, nie wiem, no 50, no to okej, no to jeszcze jakoś ogarniasz, ale później jak coraz więcej tego dochodzi, to w pewnym momencie już zapominasz, co było na początku. I z pisaniem jest problem. Z mówieniem myślę, że jest łatwiej, bo mamy podobne dźwięki też w naszych językach, typu si, czy. Też nie generalizujmy, że jest to zupełnie podobne, ale coś tam trochę. Jakby masz jakieś doświadczenie też zawodowe tutaj pracy na Tajwanie? Tak, bo praktycznie już po roku tutaj można pracować, że na początku przyjeżdżasz i chyba przez pierwsze pół roku nie możesz w ogóle pracować i dopiero po pół roku możesz się ubiegać o pozwolenie o pracę. I w moim przypadku najpierw to była dorywcza, bo jak studiujesz, to też masz chyba 16 czy 20 godzin tylko pracy, gdzie zarobki to jest no straszne, to jest tutaj studiowanie i pracowanie. Ale tak, na początku zaczęłam ucząc angielskiego w tak zwanych busibanach, czyli to są prywatne szkoły angielskiego, tak jakby po godzinach, takie szkoły wyrównawcze chyba. I to była moja pierwsza praca. Później robiłam badania językowe już na uniwersytecie i teraz pracowałam znowu w szkole prywatnej. Jakbyś scharakteryzowała takiego typowego tajwańskiego ucznia? Zależy też jaki przedział wiekowy, ale ja na przykład uczyłam i dzieci z przedszkole, podstawówka i liceum. Tak ogólnie, czy byś mogła wskazać jakieś takie cechy, które są zauważalne, że one się jakoś tak przewijają? Nieśmiałość też, właśnie brak zadawania pytań, nawet jak nie rozumieją, to wszystko tak, okej. I się nie zapytają za bardzo. Czasami zmęczenie, bo to szczególnie w busibanach czy w tych prywatnych szkołach się widzi, że dzieciaki przychodzą po swoich zajęciach w szkole jeszcze na zajęcia z angielskiego. Na przykład, nie wiem, kończą swoje zajęcia w szkole około godziny 16, później jeszcze na 17 na angielski na 2 godziny i to jest mordor, po prostu uczenie takich dzieci. Także no i chyba bardziej pyskaty niż polskie. Pyskaty, tak. To się tak wydaje, ale jeżeli się rozumie chiński i się słyszy, co oni mówią między sobą po chińsku, no to byłam zdziwiona czasami. Nie, bez przesady, ale na przykład zadają takie bezpośrednie pytania i to też może dlatego, że to są dzieci, ale takie, no po co my to robimy, po co my tu jesteśmy i po co ja mam się uczyć angielskiego? Okej, rozumiem. Czy spotykasz tutaj tak w codziennym życiu w ogóle Polaków jakoś na swojej drodze? Tak, czasami się zdarzało, że po prostu gdzieś tam w metrze czy na ulicy usłyszałam polski i podeszłam i się zapytałam. Szkoda, że to są osoby, które szybko wyjeżdżają, ale tak, wydaje mi się, że w Tajpej jest dużo Polaków. Gorzej jakby się gdzieś wyjechało do mniejszej miejscowości, ale tutaj tak, na pewno widzi się gdzieś tam Polaków i nasze biuro polskie Tajpej też działa bardzo aktywnie, więc jest okazja, żeby się spotkać. Czy mogłabyś wskazać jakąś taką cechę Tajwanu, która sprawia, że ludzie przyjeżdżają tutaj i zostają na dłużej? Dobre jedzenie, tak jak wspomniałam, i jednak lepsze możliwości pod względem zawodowym. Na pewno, że
lepsze są zarobki, jeżeli chodzi o czas, jaki się spędza w pracy, może jest gorzej, ale zarobki są na pewno lepsze i jest trochę więcej możliwości pod względem pracy. To na pewno. I Tajwańczycy się też więcej uśmiechają. Mimo wszystko, jeżeli to jest powierzchowne czasami, że oni tak, wiesz, z uprzejmości udają i się uśmiechają do ciebie, ale to jest miłe i to na co dzień też sprawia, że ludzie lubią tutaj zostawać. A poza tym, no to jest piękna wyspa. Nie wiem też, ile miałaś miejsc już okazję zwiedzić, ale naprawdę jest ciężko tutaj i ładnie. niedosyt. Tak, Ciężko i dokładnie. Twój mąż jest Tajwańczykiem. Jak w ogóle obchodzicie święta? Mamy święta Bożego Narodzenia, ale mamy też chiński Nowy Rok. I jak to wygląda? Jak świętujecie te dwa takie momenty w roku? Fajnie, że o to pytasz, bo to by można było dodać do zalet. Masz więcej świąt w kalendarzu, więc więcej okazji do świętowania. I święta, ja się staram też mu pokazać jakieś tam tradycje. On w Polsce spędził 6 lat, więc też poznał. I dba się jednak trochę o to, bo wiesz, też właśnie tęsknisz za wszystkim, co polskie, jednak na Tajwanie, więc przygotowujesz jedzenie z Polski, czy choinkę ubierasz. I mój mąż nie ma nic przeciwko, na przykład. Także jego to też cieszy. Jak wyglądają obchody chińskiego Nowego Roku? Tutaj jeździ się do rodziny przede wszystkim, czyli tak trochę jak u nas na Wigilię. Jedziesz do rodziny, jesz z nimi obiad, tylko tutaj obiad to jest tak wystawny, wydaje mi się, że jeszcze bardziej niż polska Wigilia i to jest tyle jedzenia, że... A później też są modlitwy, jeżeli jest to rodzina bardziej tradycyjna pod względem buddyzmu czy taoizmu, to też wtedy się idzie do domowego ołtarzyka, bo każdy Tajwańczyk ma w domu ołtarzyk albo na przykład figurkę Buddy. My akurat nie mamy, bo nie jesteśmy może aż tak tradycyjni, ale tak, każdy Tajwańczyk zazwyczaj ma czy figurkę Buddy, czy jakiś tam malutki ołtarzyk w domu. Wtedy się modli do przodków, też między innymi. I dołącza do takich ceremonii typu wiesz, na przykład taniec lwa, czy taniec smoka. Nie wiem, czy widziałaś to kiedyś. Nie. To mniej więcej wygląda, że nakładają stroje na siebie, około 2 czy 3 osoby, gdzie pierwsza osoba trzyma głowę i nią rusza i później są 2 osoby pod taką płachtą tworzącą ciało smoka. Więcej na temat niesamowitej codzienności Tajwanu będziecie mogli usłyszeć podczas kolejnych wywiadów lub już teraz w podcaście Nataszy, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Do zobaczenia. See you later. 再见.